Siemka, ja jestem Adacho i nie wiem, czy jesteście świadomi tego, w jak rzadkiej, jak niespotykanej sytuacji się właśnie znajdujemy. Dzisiaj, ja to nagrywam w niedzielę 9 lutego, wy to widzicie publicznie 10 lutego. Za kilka dni, 14 lutego, odbędzie się premiera 18 odcinka Dragon Ball Daima i prawdopodobnie w tym odcinku, mówię prawdopodobnie, bo nie wiem, co się w tym odcinku wydarzy, będzie tam duża rzecz. Przebudzenie. To jest tytuł 18 odcinka. Dlaczego mówię, że jest to rzadka okazja? Spójrzcie sobie na poprzednie lata. Kiedy ostatni raz mieliśmy sytuację, kiedy wychodzi anime i wiemy, że zbliża się po prostu finał końcowej walki, w której musi się wydarzyć coś dużego, bo nie wierzę, że twórcy przepuszczą taką okazję, żeby sprzedać nam kolejne figurki z nowymi postaciami, z nowymi formami itd., itd. Jeśli chodzi o film Superhero, to tam mało osób się spodziewało, że będzie Gohan Bestia i Orange Piccolo. Tak naprawdę, kiedy mieliśmy premierę i pojawiły się jakieś pierwsze zdjęcia w internecie, to wszyscy się o tym dowiedzieli. Nie było czegoś takiego, że mamy budowanie napięcia i teraz możemy sobie na ten temat jawnie dyskutować. Ostatni raz chyba taka sytuacja miała miejsce, jak Dragon Ball Super wychodził. Wiedzieliśmy, że Goku będzie miał jakąś nową formę i mogliśmy dywagować, co to jest. Czy to będzie Limit Breaker, czy to będzie jakiś Ultra Kaioken, czy to będzie sztuka samodzielnego ruchu, jak ja to roboczo nazwałem, kiedy pojawiła się tylko japońska nazwa Migatte no Gokui. Tak czy siak, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, o dzisiejszy mój materiał, to oprócz odpowiadania na wasze komentarze, bo jest to ten Koku Plus, że tak powiem, to jest już chyba ostateczna nazwa, jest za późno, żeby zmieniać nazwę tej serii, to podzielę się z wami moją ostateczną, szaloną, odważną, ale nie mylcie odwagi z odważnikiem, ani boru z borkiem, teorią, która myślę, że nie jest aż tak bardzo odklejona, mimo że brzmi jak odklejona teoria, ale mam kilka argumentów, także do tego zaraz przejdziemy. Myślę, że za momencik, bo chciałbym na początku przeczytać komentarz Macieja Balickiego. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że w tej serii brakuje konsekwencji, nawet pomiędzy bezpośrednio następującymi po sobie wydarzeniami. Ważna sprawa, mówiłem o tym już nie jeden raz, ale i tak znajdą się osoby, które będą się zastanawiać, dlaczego nie ma w piątek ani w sobotę odcinka. W zasadzie zawsze publicznie w sobotę wrzucam odcinek, także dzień po premierze. Chodzi o moją analizę. Będę na wyjeździe, więc mój odcinek pojawi się prawdopodobnie w poniedziałek. Jest mała szansa, że będzie to niedziela wieczorem, ale raczej to będzie poniedziałek. Także nie dziwcie się, dlaczego w sobotę i w niedzielę rano na przykład jeszcze nie ma mojej analizy. Będą w tym czasie publikowane filmy, które nagram na zapas. Mówię to, żeby mieć czyste papcie, bo wiem, że nadal znajdą się osoby, które tego, nie wiem, nie słyszały. Ciotka Arinsu zaczyna odcinek od opisania, jak to się jej marzy Make Amer Królestwo Demonów Great Again, a jak się pojawia Goma, to nasi mają to w nosie, zostawiają kulę praktycznie bez opieki. Ej. Szanuj Haibisa, okej? A ciotka zamiast je sobie zabrać i spełnić wielki plan, przyłącza się do walki. Może być tak, że dotarło do niej, że w czasie realizacji celu dostała coś cenniejszego. Rodzinę w postaci Kuidu, którzy są zwyczajnie pocieszni, dobrzy i oddani. Nie obraziłbym się, gdyby faktycznie taka narracja tutaj poszła, no ale żeby to miało sens, to powinniśmy już byli wcześniej zobaczyć jakieś przejawy tego, to, że zielone chłopaki zmiękczają jej serce. Natomiast walka wszystkich postaci kontra Goma to coś, co niby jest całkiem fajne, ale z drugiej strony oglądało mi się to jak jakiś opening do anime, a nie legitną akcję fabularną. Odcinek 5/10. Pewnie w następnym odcinku zobaczymy fuzję Vegekaka, ale ja wolałbym coś niespodziewanego, jak na przykład przypadkowa fuzja Nahare i Glorio. Wykorzystam ten odcinek, bo tutaj na koniec Maciej właśnie pokusił się o własną predykcję. Podzielę się z wami moimi przewidywaniami na temat 18 odcinka, co tam zobaczymy. I od dłuższego czasu mówiłem wam, że jestem wręcz pewien, że zobaczymy fuzję robaczkową. Powiem wam, że teraz nie jestem już tego aż tak pewien. Nadal uważam, że jest duża szansa na to, że ktoś się scali, ale biorąc pod uwagę moją ostateczną predykcję, którą jest nowa forma Goku, to nie wiem, czy pasowałoby, żeby Goku miał nową formę, potem przegrał w niej i potem musielibyśmy się uciekać do fuzji Goku i Vegety. Więc nadal biorę pod uwagę to, że może wystąpić fuzja robaczkowa, ale już nie między Goku a Vegetą. Może na przykład między Vegetą a Piccolo, może na przykład między Ku a Idu. Może się na przykład okaże, że Vegeta i Piccolo znajdą tę sakiewkę z robaczkami. Okaże się, że tam jest ostatnie Senzu, które się okaże nie Senzu, tylko robaczkiem fuzyjnym, więc rozdzielą to na dwa i nie będzie tam Goku, który wie, jak te robaczki wyglądają. Nie będzie tam nikogo z pierwszej ekipy, który mógłby powiedzieć: ej, to nie jest robaczek
odnawiający zdrowie, to jest robaczek fuzyjny. Oni nie będą tego wiedzieć, po prostu Vegeta będzie myślał, że to jest każdy robaczek jakby odradza zdrowie, tylko mają różne kolory. Rozdzielał to, żeby się podzielić tym sensu, ale się okaże, że to nie jest sensu i będzie fuzja dwóch innych postaci. Żeby tak mogło być, to pewnie musiałaby tam być nieobecna osoba z pierwszej ekipy, która była przy zakupowaniu tych robaczków, więc ona by wiedziała, że to nie jest robaczek sensu, tylko robaczek fuzyjny. Ale główna predykcja to jest forma Goku i nie zostawię was tutaj tylko z tym, że powiem, że nowa forma Goku. Moim zdaniem to będzie forma, która przez społeczność fanów będzie nazwana takim dajmowym SSJ4, ale to nie będzie SSJ4 takie jak widzieliśmy w Dragon Ballu GT. Posłuchajcie proszę do końca, bo wiem, że to będzie brzmiało na początku głupio, ale mam kilka argumentów, które możecie kupić, możecie nie kupić, sami zaraz ocenicie. Widziałem w komentarzach, że dużo osób uważa, że to będzie albo fuzja Kuidu, że to będzie w ogóle fuzja, może nawet Vegito albo Gogeta, że nie będzie tam w ogóle robaczków, tylko wejdą do gry Potary, może będzie Kaioken plus SSJ3. Jakby mało osób stawiało na coś zupełnie nowego. Ja stawiam na coś zupełnie nowego i nie robię tego, żeby poddymić. Naprawdę tak uważam. Naprawdę tak uważam. Możecie się ze mnie śmiać, ale ostatnia scena odcinka, obejrzyjcie sobie ostatnie sekundy odcinka jeszcze przed rozpoczęciem tyłówki. Ostatni kadr tego odcinka to jest Goku i Goma, którzy wiszą sobie w powietrzu naprzeciwko siebie. Na pierwszym planie jest wetknięty w ziemię Długokrótek razem ze swoją pochwą, pokrowcem, który został wcześniej rozerwany. I nie mówię tutaj, że Długokrótek to będzie coś, co będzie przedmiotem magicznym, który sprawi, że Goku się przetransformuje. Nie, nie uważam, że Długokrótek będzie miał bezpośredni wpływ na transformację, ale uważam, że w ostatniej scenie, jak w rytm muzyki Długokrótek błysnął, twórcy puścili nam w ten sposób oczko, że nowa transformacja Goku, albo inaczej, że w przyszłym odcinku wydarzy się coś, co będzie jakkolwiek związane z Długokrótkiem. To nie jest koniec teorii, ale teraz troszeczkę zmienię narrację, postaram się wam wytłumaczyć, do czego zmierzam. Ta seria, Dragon Ball Daima, jak sami widzicie, nawiązuje do wielu różnych dzieł, w większości do dzieł Dragon Ballowych, albo w ogóle do dzieł Toriyamy. Myślę, że to może być kwestia tego, że seria, która została wypuszczona na 40-lecie, celebrujące Dragon Balla jako w ogóle markę, która jest przez tyle lat, i nie tylko pierwszego Dragon Balla, nie tylko powstanie mangi, nie tylko klasycznego Dragon Balla, celebrująca w ogóle Dragon Balla jako zbiór serii, nawet GT, do którego Dragon Ball Daima bardzo mocno nawiązywało momentami, chociażby Gigashi, Megasi i Planeta Gigantów, która była w pierwszej sadze Dragon Balla GT. Generalnie zmniejszenie naszych w dzieci, jest klimat przygodowy poszukiwania smoczych kul, klimat tej ekipy, która się zbierała, czyli motyw klasycznego Dragon Balla, jeśli chodzi o nawiązanie do Dragon Balla Z, to mamy w ogóle transformację, ale mamy też zżynkę dosłownie z Ginyu Force. Jeśli chodzi o Dragon Balla Super, to mieliśmy w ostatnim odcinku bezpośrednie nawiązanie do walki z Jirenem, do anime, do walki z Jirenem. Zresztą sam Goma wygląda jak Jiren, tylko ma inną głowę. Myślę, że to nie jest żadna szalona teoria, bo wszyscy to widzicie. Nawiązanie do filmów, czyli do Dragon Ball Super Super Hero. Walka z wielkim, silnym, dużym potworem, który w porównaniu do naszych bohaterów jest po prostu gigantem. Łączenie sił starych rywali, tak jak na przykład Du i Ku, Tamagami numer 1, Glorio, który też niby chciał zdradzić, ale teraz wszyscy łączą siły. Sandland, to o tym nawet nie wspominam, bo Pansy to jest w zasadzie kopia An z Sandlandu. Kwestia czołgów, kwestia silnego przeciwnika, dużego, który na koniec serii rośnie, to jest coś, co Toriyama czerpał po prostu z własnych dzieł. No, GT jakby nie pisał, jeśli chodzi o scenariusz, ale wiecie, o czym mówię. I teraz uważam, że klimaks tej serii, ostateczna, finałowa walka będzie obfitować w nową formę Goku, która będzie nawiązywać do wędrówki na zachód, czyli do dzieła z chińskiej mitologii, którym Toriyama się inspirował, tworząc Goku. Sun Wukong, Małpi Król, to będzie inspiracja dla nowej transformacji Goku. I teraz może rodzić się pytanie w waszych głowach, dlaczego w takim razie nie używał jej w Dragon Ballu Super? I moja odpowiedź brzmi tak, bo w Dragon Ballu Super nie miał ogona. No dobra, ale w Daima też nie ma ogona. No właśnie na tym polega ta teoria, że Goku w 18 odcinku ogon wyrośnie. Albo przynajmniej jakkolwiek ta forma będzie nawiązywać do tej
pierwotnej siły Saiyan, czyli do Ozaru. Nie mówię, że Goku stanie się wielką małpą, czy nawet złotą wielką małpą, ale myślę, że będzie to jednocześnie nawiązywać do genezy Super Saiyanina 4, czyli do pierwotnej siły Saiyan, do tych Ozaru, Super Saiyanin Ozaru i tak dalej, będzie futerko. Może to się będzie nazywać jakiś Primal SSJ, nie wiem, wymyślcie sobie jakąś nazwę. I zaraz wam wytłumaczę, dlaczego uważam, że ogon Goku wyrośnie, mimo tego, że ogony zostały już totalnie zapomniane, jeśli chodzi o ten etap historii, bo wiemy, że Goten i Trunks ich nie mieli, wiemy, że Vegecie nigdy nie odrósł ogon, wiemy, że Goku już dalej nie miał ogona, tak naprawdę jeśli chodzi o Dragon Balla GT, to mieliśmy na siłę wyciąganie ogona, w przypadku Vegety tak samo, w sensie nie szczypcami, ale te ogony wróciły na potrzeby Super Saiyanina 4. Uważam, że tutaj może być tak samo i może być to związane z tym, że nasi bohaterowie są mniejsi. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Pamiętacie, jak Gohanowi w Saiyansadze odrósł ogon? Gohan był mały i słaby i w tamtej sytuacji ogon wyrósł w momencie, w którym Gohan był w podbramkowej sytuacji. W walce Goku w klasycznym Dragon Ballu z Jiranem, czyli z tym smokiem, nie mówię o Jirenie, tylko o Jiranie, Goku też był w podbramkowej sytuacji i ogon mu wyrósł jako odpowiedź organizmu, powiedzmy taka obronna, prawda? Tak jak Ultra Instynkt w Dragon Ballu Super się budził, kiedy Goku był w niebezpieczeństwie, tak uważam, że ciało Goku, będąc zmniejszone, może zignorować to, że jest już na tyle silne w Super Saiyanie 2 i Super Saiyanie 3, że nie potrzebuje ogona, tylko biorąc pod uwagę właśnie, że Goku cofnął się do tego czasu, fizycznie do tego czasu, kiedy był mały, to ten ogon może znowu wyrosnąć w obliczu niebezpieczeństwa. I myślę, że może wyglądać to tak. W przyszłym odcinku Goku będzie oczywiście walczył w Super Saiyanie 3 razem z Gomą. Mam wrażenie, że ten film się przemieni w moją teorię, a komentarze przeczytam wam w kolejnym odcinku. Bo długo już gadam na ten temat, ale może tak być, bo tych komentarzy tak naprawdę jeszcze nie zacząłem. Najwyżej wam wrzucę ten film osobno, a komentarze powiem kiedy indziej, bo dopiero się rozkręcam. Przepraszam, jeśli tak zrobię, ale nie chcę tego zrobić po łebkach, bo uważam, że chcę wykorzystać ten moment, że mamy okazję sobie tak po prostu podywagować. Biorąc pod uwagę, że Goku został pokazany, jak walczy z Gomą w Super Saiyanie 3, to jest tak oczywiste jak to, że po nocy będzie dzień. To było naturalne następstwo jego transformacji, plus widzieliśmy to w zapowiedzi. Ale zobaczyliśmy tylko początek tego odcinka w zapowiedzi, moim zdaniem. Zwróćcie uwagę na 3 czynniki. Goku jest bardzo zmęczony. Tak, przetransformował się w nową transformację, ale uważam, że to nie będzie tak, że jego stamina, jego wytrzymałość, jego kondycja wróci do 100% poziomu. Widzieliśmy w przypadku Vegety, że ten jest bardzo pokiereszowany. Myślę, że Goku jest nie mniej pokiereszowany, tylko jeszcze próbuje coś z siebie wykaraskać, więc Goku jest zmęczony, Goku jest mniejszy, więc nie wiem, jak uda mu się kontrolować SSJ-3 w tej formie, w sensie w dziecięcym ciele. Super Saiyanin 3 wiemy, jakie ma wady. To nie jest moment w historii, w którym Goku mógłby pochwalić się jakimś wymasterowanym SSJ-3. Goku jest mały, Goku jest zmęczony, SSJ-3 zużywa bardzo dużo energii, Goku straci tę transformację i znajdzie się w podbramkowej sytuacji, nikt nie będzie w stanie mu pomóc. Albo będą mu pomagać, ale Goku generalnie gdzieś tam upadnie na ziemię praktycznie nieprzytomny. I może też ze względu na to, że Vegeta zobaczy, że Goku przegrywa w tym SSJ-3, będziemy mieli takie miękkie wytłumaczenie tego, że Kakarot włączył taką silną formę, a okazuje się, że nie był w stanie nawet pokonać Gomy. Nie ma sensu chyba, żebym zwracał uwagę na te transformacje, więc będziemy mieli między słowami pokazane, dlaczego Vegeta później tej formy nie używał, bo Goku po prostu w SSJ-3 przegra. Ale w tamtym momencie Goku, będąc przyparty do ściany, zyska z powrotem swój ogon. I ten ogon myślę, że może się połączyć właśnie z mocą Super Saiyanina i tutaj wytłumaczenie podejrzewam, że jest już wystarczające dla twórców. Tutaj nie musi nastąpić jakieś równanie 10-linijkowe, które musi się dobrze ze sobą łączyć, żeby to miało sens. Wiemy, że twórcy potrzebują małej iskierki do tego, żeby wprowadzić coś zupełnie nowego. Vegeta dostał SSJ-3, bo tak. I nie zostało wytłumaczone, dlaczego nie używał tego później. Może zostanie. Wątpię raczej, żeby zostało to jakoś konkretnie zaadresowane. Do czego zmierzam? To, że Goku wyrośnie ogon w tym momencie i to, że Goku ma już Super Saiyanina, moim zdaniem dla twórców to jest idealne wytłumaczenie, żeby wprowadzić coś nowego. I ta forma, Goku z ogonem, mały Goku, biorąc pod uwagę jeszcze obecność długokrótka, może nawiązywać do do Sun Wukonga. I też mielibyśmy odpowiedź, dlaczego Goku nie używał tej transformacji w Dragon Ballu Super. Bo potem ogon albo stracił, albo on wypadł mu, albo sobie go wyrwał, bo mu był niepotrzebny i tyle. I na przykład jak mieliśmy turniej pokazowy, Goku walczył z Toppo w Mandze i pokazywał wszystkie swoje transformacje po kolei, dlaczego nie użył tego, w cudzysłowie, Primal SSJ? Bo nie mógł.
bo nie miał ogona. Bo to była forma, której mógł użyć tylko w danym momencie, tymczasowo, na chwilę, na koniec tej serii. Jest to idealne rozwiązanie dla twórców, bo mogą sprzedać nową formę Goku w serii, która dzieje się przed Dragon Ballem Super, gdzie wiemy, że nie będzie tam żadnych ultra instynktów czy boskich transformacji. Drugą opcją, którą Marek90 wczoraj na live'ie powiedział, to jest jego teoria, także mówię tutaj, żeby się nie złościł na mnie znowu, że podpierdalam jego teorię, nie podpierdalam. Jest to, że Neva może napromieniować swoimi mocami Goku, że może to Neva wzmocni Goku i w ten sposób Goku osiągnie nową formę. Nie musiałoby tam być ogona w tym wszystkim, bo jeśli Neva jest w stanie wzmacniać Tamagami, chociaż Tamagami są jego tworami, więc to naturalne, że ma nad nimi większą władzę, ale jeśli Neva byłby w stanie na przykład wzmocnić Goku i dać mu tymczasowe wzmocnienie, to rozumiałoby się samo przez się, że nie będzie tego używał w Dragon Ballu Super, no bo nie miał Nevy, żeby mu tę formę z powrotem dawać, chociaż biorąc pod uwagę, że chociażby Super Saiyanin God został tak naprawdę osiągnięty przez rytuał, a potem Goku sobie tego używał tak o, a Vegeta sobie też tego używał tak o, to czy jest aż tak bardzo szalone, żeby stwierdzić, że Goku używając pewnej formy jeden raz będzie mógł włączać ją później samemu? To zależy od tego, co to byłaby za forma. Uważam, że nadal jest to spoko wytłumaczenie. Jeśli mielibyśmy mieć nową formę, to Neva mógłby tymczasowo wzmocnić Goku, ale nadal stawiam przy tym, co mówiłem wcześniej, czyli odrośnie Goku ogon. I będzie to nowa forma nawiązująca jakkolwiek i do SSJ4, i do Sun Wukonga, ale w to wszystko jeszcze wchodzi fuzja. Już powiedziałem wam, jak to widzę, ponieważ nie widzę sytuacji po prostu, w której 3 odcinki do końca, 18, 19 i 20, mamy mieć nową transformację, którą Goku osiąga prawdopodobnie w drugiej połowie następnego odcinka, jakby hipotetycznie, walczy z Gomą, przegrywa z Gomą, nasi się jeszcze scalają, fuzja walczy z Gomą, wygrywa z Gomą, Smok spełnia życzenie, wracają wszyscy do domu. Za mało jest czasu na to. Gdybyśmy mieli 23 odcinki, ok, byłbym już prawie pewien, że tam będzie jedno i drugie. Teraz pytanie brzmi, czy będzie fuzja, czy będzie nowa forma? Ja stawiam, że będzie przede wszystkim nowa forma, a jeśli fuzja będzie, to w niej może nie brać udział Goku, bo Goku wie po prostu, jak wygląda robaczek fuzyjny, a stawiam, że robaczek fuzyjny, jeśli zostanie zjedzony, to zostanie zjedzony przez pomyłkę, zostanie pomylony z jakimś innym robaczkiem i stawiam, że tak to może wyglądać. Oczywiście jest jeszcze przypadek Bardoka. Bardok stracił ogon będąc już dorosłym, mówię tutaj o Sadze Granoli, kiedy walczył z Gasem, a wiemy, że w Dragon Ball Super Broly, kiedy oglądaliśmy go już później, po tym wszystkim ogon miał z powrotem. No jakby wytłumaczenia są dwa. Albo ciało Bardoka, generalnie Bardok był wtedy na tyle słaby, że bez żadnych możliwych transformacji w stylu Super Saiyanina, no tak naprawdę miał ten stan wzmocniony, którego używał w walce z Gasem, ale to nie było na tyle, powiedzmy, jakiś krok milowy w rozwoju Bardoka, żeby jego ciało stwierdziło, że on już nie potrzebuje ogona. Więc to, że Bardok miał z powrotem ogon, to, że ten ogon mu najwidoczniej urósł, to jest kwestia tego, że Bardok i jego poziom mocy był na tyle słaby, że ciało po prostu uznało, że Bardok tego ogona potrzebuje. W przypadku Goku to może nie być kwestia tego, że jego ciało uznaje, że jest słabe, tylko po prostu Goku jest mały. I mogłoby być tak, jak powiedziałem wcześniej, że okej, Goku jest silny, ma dostęp do transformacji, ale jego ciało po prostu przypomniało sobie to, jak będąc małym odrastało ogon w podbramkowych sytuacjach. I tutaj mogłoby być tak samo, nawet jeśli ta teoria się nie do końca spina. Patrzymy na Dragon Ball Daima, patrzymy w ogóle na Dragon Balla. Patrzcie na to, jak ta seria wyglądała do tej pory. Nie sądzę, żeby twórcom zależało na tym, żeby dopinać na ostatni guzik jakieś wątki. A Rinsu, przed chwilą, tak jak tutaj kolega Maciej powiedział, że chciała być królową demonów, a się okazuje, że w sumie łączy z nami siły i nie patrzy w ogóle na kulę. Nie mówi nic do Glorio, który miał z nią jakiś spisek. Goma tak naprawdę nie ma powodu, żeby się bić z naszymi, ale jednak wszyscy stwierdzają, no dobra, jesteśmy bohaterami Dragon Balla, musi się zakończyć seria walką, więc musimy się bić, prawda? Mimo, że Dendiego odzyskaliśmy, mimo tego, że nie mamy tu żadnego interesu, ale bijmy się. Degesu był tak budowany, a został zeszmacony. Obroże, na co zwracali uwagę chłopaki z frontu wyzwolenia Dragon Balla i słusznie, obroże zostały kompletnie jakby zignorowane. Król Kadan i osoby z trzeciego świata miały obroże, kołnierze, jakkolwiek to nazwać, po prostu to, co Pansy miała, ale Shin jej to zdjął i teraz przylatują do pierwszego świata i już tego nie mają. Dlaczego?
Jakby w ogóle nie zostało to zaadresowane. Jest tyle wątków, które zostało poruszonych, albo Raimus na przykład. Nie wiem, po co został poruszony, chyba tylko po to, żeby ucieszyć takich ludzi jak ja, którzy liczyli troszeczkę na lora, ale w sumie nic z tego nie wynika i teraz, mimo tego, że wiemy, że ktoś taki jak Raimus jest, to nawet nie wiemy, czy w sumie jest, czy był, czy jak się ma do Zeno. Więcej pytań niż odpowiedzi. Do czego zmierzam? Do tego, że twórcy Dragon Balla potrzebują dosłownie, żeby na 5 rzeczy spinała się jedna. I już mają zielone światło. To tak jakbyście skakali na skoczni narciarskiej mamuciej, gdzie macie 12 odczytów wiatru i wiecie, tutaj wieje 3 metry na sekundę, tam 5 metrów na sekundę, ale przy samym zeskoku, przy samym jakby wyjściu z progu jest pół metra na sekundę, bardzo dobre warunki, puszczamy gościa i nie patrzymy w ogóle na to, że inne rzeczy się nie spinają. Nie. Więc ta teoria, nie wiem co o niej sądzicie, ten film, powiem wam, że nie planowałem tego dzielić, ale gadam już 20 minut ponad, więc ten film nie chciałem, żeby był taki długi, ale myślę, że po prostu rozdzielę to troszeczkę. Jeśli macie dodatkowe jakieś przemyślenia, to możecie je napisać pod tym filmem i zawrę je w następnym odcinku. Przepraszam, tak jakoś wyszło, rozgadałem się. Korzystam z okazji, że seria wychodzi na bieżąco, mamy możliwość wymyślania własnych teorii. Tęsknię za czasami, kiedy nagrywałem teorię, że Jiren osiągnął Ultra Instynkt, albo że Shimizu jest ukrytym zagrożeniem dla Zeno, albo że Hit wyskoczy z kieszonki czasowej. W to akurat nie wierzyłem. To był raczej mem. Albo że aniołowie są źli. Nie mogę się pobawić? Chyba o to, że chodzi, żeby się dobrze bawić, nie? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Nie sądziłem, że będę się z wami teraz żegnał, ale tak chyba będzie lepiej. Jak podzielę po prostu temat tego filmu na moje przewidywania i na odpowiedzi na wasze komentarze. Tyle ode mnie. Zostawcie lajka, jak się wam podobało i czekam na wasze opinie. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Mam nadzieję, że powiedziałem o wszystkim, bo mówiłem totalnie z głowy, ale jeszcze posiedzę chwilę i pomyślę. Dobra, i tak już wam dużo suszyłem głowy. Pomyślałem, ale chyba starczy na dzisiaj. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Chyba że jesteście widzami Netflixowymi, takimi mniej ogarniętymi, którzy myślą, że na Netflixie jest prawdziwa premiera, a my wszyscy oglądamy tydzień przed premierą. Nie, to wy oglądacie tydzień po premierze, także nie zostawiajcie wtedy suba, bo będziecie widzieć spoilery na miniaturkach. A już niedługo zobaczycie spoiler u mnie na miniaturce, który nie będzie spoilerem, ale okej. Jana.